Cześć! Dzisiaj w Muzycznym Subiektywie odcinek specjalny, zrobiony niemal na gorąco, no ale takiego newsa trudno odkładać na później. Fani rocka bardzo lubią bawić się w spekulacje, co by było gdyby. Gdyby Jimi Hendrix nie zmarł za wcześnie, gdyby Terry Reid dołączył do Led Zeppelin zamiast Roberta Planta, albo gdyby Ringo Starr nie zastąpił Pita Besta. Co by było gdyby? W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź na jedną z takich zgadywanek. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, do czego zdolne byłyby połączone siły Deep Purple i Pink Floyd, to już dłużej nie musicie. I nie chodzi mi o wersję Smoke on the Water, nagraną w 1989 w ramach charytatywnego projektu Rock Aid Armenia, tylko o rzecz wcześniejszą o ponad 15 lat. Mowa o albumie Beyond the Unknown grupy The Gills, czyli zapomnianej współpracy Iana Gillana i Davida Gilmoura. Brzmi nieźle? Będzie jeszcze lepiej. Zapraszam na nowy odcinek Muzycznego Subiektywu. Każdy szanujący się fan Deep Purple wie doskonale, że ich fenomenalny wokalista Ian Gillan dość niespodziewanie rozstał się z zespołem w połowie 1973. A przynajmniej dość nieoczekiwanie dla ówczesnych fanów, bo osoby blisko związane z zespołem wiedziały, że w kapeli od dawna nie układa się najlepiej. Konflikt przebiegał na osi Ian Gillan, Ritchie Blackmore, gitarzysta Purple, i był na tyle poważny, że podczas nagrywania ich ostatniej płyty Who Do We Think We Are wokalista nie uczestniczył w sesji z resztą zespołu, tylko nagrywał swoje ścieżki osobno, byle tylko nie przebywać w jednym pomieszczeniu ze słynnym facetem w czerni. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe. Ostatecznie Gillan zdecydował, że jedynym wyjściem z sytuacji jest opuszczenie Deep Purple i pójście na swoje. Przy czym na swoje w tym przypadku wcale nie oznaczało robienia kariery solowej, a przynajmniej nie od razu. Tak naprawdę, po latach spędzonych w muzycznym biznesie, Gillan miał go serdecznie dość i w zasadzie postanowił z nim zerwać. Ponieważ jednak w życiu coś robić trzeba, a po światowym sukcesie Purple o pieniądze specjalnie martwić się nie musiał, postanowił zostać inwestorem. Nie żeby jakoś na tym się specjalnie znał, ale kto bogatemu zabroni. Po pierwsze, za namową słynnego producenta Martina Bircha jeszcze w 1973 stał się właścicielem legendarnego studia nagraniowego The Lane Lee Studios, zlokalizowanego przy ulicy Kingsway 129 w londyńskiej dzielnicy Holborn, a właściwie dawnych pomieszczeń i pozostawionego w nich sprzętu, bo samą nazwę właściciele zabrali ze sobą do nowej lokalizacji. Gillan zdecydował się je kupić, chociaż, jak sam wspomina, był to raczej głupi pomysł, bo nigdy nie interesowały go techniczne aspekty tworzenia płyt. Tak czy siak, został dumnym właścicielem przybytku, przemianowanego na Kingsway Studios, w którym oprócz niego nagrywali m.in. Steve Hackett i grupa Sweet. Po drugie, już z własnej inicjatywy i przy wsparciu swojej ówczesnej partnerki Zoe Dean, również w 1973 Gillan stał się właścicielem posiadłości The Springs w miejscowości North Stoke w pobliżu Oxfordu. Była to podupadła XIX-wieczna rezydencja, którą kupił za mniej więcej 100 000 funtów, by przekształcić ją w luksusowy hotel. Gillan zaangażował się mocno w cały projekt, zwłaszcza finansowo, bo wpompował w niego kolejne kilkaset tysięcy, remontując wszystko i oczywiście odpowiednio podnosząc standard, m.in. inwestując w piękny basen w kształcie gitary. Obie inwestycje miały oczywiście swoje wzloty i upadki, zwłaszcza że jej właściciel średnio nadawał się do zarządzania podobnymi przybytkami. Podejrzewam, że jeśli chodzi o hotelowy bar, to mógł być jednym ze swoich najlepszych klientów. W dzisiejszej opowieści ważny jest jednak sam fakt ich posiadania. A że oprócz posiadania hotelu dobrze byłoby mieć również gości, wokalista wykorzystywał sieć swoich znajomości w showbiznesie, by temat rozreklamować. Co więcej, chętnie też zapraszał do swoich włości przyjaciół i znajomych, krewnych królika, by pocztą pantoflową rozchodziły się wieści, że The Springs to miejscówka, w której warto bywać. I tak się złożyło, że pewnego razu wiosną 1974 w jego progi zawitał też David Gilmour ze swoją ówczesną partnerką Virginią i kilkorgiem jej znajomych. Tak naprawdę inicjatywa wyszła od kogoś z tamtego grona. Gitarzysta Pink Floyd zwyczajnie zamierzał spędzić weekend poza miastem. Co więcej, nie spodziewał się, że witający ich właściciel okaże się kimś więcej niż tylko bogatym hipisem, za jakiego wziął go w pierwszej chwili. Jak wspomina Zoe Dean, wszyscy zgromadzeni zamarli na moment, zastanawiając się, jak panowie na siebie zareagują. Ale wszelkie obawy okazały się zbędne. Gillan błyskawicznie rozpoznał Davida i
uściskał go niczym starego drucha, gratulując sukcesu wydanej w zeszłym roku The Dark Side of the Moon, którą zresztą bardzo komplementował. Gilmour może i chciałby się odwdzięczyć, ale nie znając dorobku Purpley, poprzestał na wyrazach uznania dla odnowionej rezydencji. No i się zaczęło. Gillan wziął go na obchód całej posiadłości, a następnie gruntownie zapoznał z zapasami hotelowego baru. Skończyło się jaraniem jointów nad brzegiem basenu w środku nocy. Nie wiem, jak wyglądał poranek dnia następnego, ale podejrzewam, że musiał być sporym wyzwaniem. Wiem natomiast, że po południu muzycy znowu się spotkali przy basenie, a dokładnie Gillan dołączył do Gilmoura, który coś tam sobie brzdąkał na akustyku. Virginia z resztą ekipy ruszyła na zwiedzanie okolicy, ale David nie miał na to ochoty. Albo sił. I dobrze się stało, bo z tej nasiadówki zaczął wyłaniać się pomysł na nowy kawałek. Pomysł szybko podchwycony przez Gillana, któremu delikatniejsze granie nie było przecież obce. Dość wspomnieć When a Blind Man Cries, Deep Purple, czy w ogóle cały zestaw piosenek, który ukazał się wiele lat później na kompilacyjnym zestawie Cherkazu and Other Stories, a z których część powstała jeszcze przed jego odejściem z Purpley. W efekcie powstał zalążek czegoś, co obaj muzycy uznali za warte nagrania. A że Gillan był właścicielem studia w Londynie, zaproponował, żeby spotkać się w nim i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dodam od razu, że nie było mowy o żadnej długotrwałej współpracy, o dalekosiężnych planach itp. Nie, obaj artyści stwierdzili, że może powstanie z tego materiał na spoko singiel i tyle wystarczy. Ian nie chciał wracać do całego burdelu, jaki wiązał się z muzycznym biznesem. David miał swoje zobowiązania wobec Pink Floyd. Aczkolwiek moment wydawał się idealny, bo ani on, ani jego koledzy nie bardzo wiedzieli, co dalej począć i zwlekali z rozpoczęciem prac nad nową płytą. Nie ma się co dziwić. Olbrzymi sukces Dark Side oraz idące za nim oczekiwania potrafiły skutecznie przytłoczyć i onieśmielić. W tej sytuacji praca na luzie, bez żadnych zobowiązań, wydawała się sensowną odskocznią. Podobnego zdania były ich partnerki, które usłyszawszy wieczorem zarys piosenki, zgodnie uznały, że panowie koniecznie muszą ją nagrać. Virginia zaczęła nawet żartować, żeby wydali ją pod jakimś pseudonimem, a Zoe podchwyciła wątek i jako propozycję rzuciła nazwę The Gills. Gillan, Gilmour, The Gills. Pomysł wszystkim się spodobał, pozostało tylko wcielić go w życie. Kilka dni później Ian zadzwonił do Davida, proponując kilka wolnych terminów w studiu do wyboru. Ponieważ Martin Birch był nieosiągalny, za konsoletą mógł usiąść inny, dawny pracownik The Laneley Studios, Lou Austin. Potrzeba było jednak sekcji rytmicznej, ewentualnie kogoś na klawiszach, bo Ian wyobrażał sobie singiel jako coś więcej niż duet akustycznej gitary i wokalu. Dawni koledzy z Purpley byli akurat w trasie, promujący ich najnowsze dzieło album Burn. Wprawdzie jego dobry przyjaciel, basista Roger Glover, też już z nimi nie grał, ale akurat był zajęty jako producent przy nowej płycie Nazareth, zatytułowanej Rampant, która miała się ukazać na dniach. Z kolei Gilmour nie bardzo miał ochotę angażować do projektu Rogera Watersa, z którym współpracowało się coraz gorzej. Zaś perkusista Nick Mason przebywał akurat na wakacjach na Ibizie. Na szczęście dostępny był Rick Wright, który nie miał nic przeciwko takiemu spontanicznemu skokowi w bok. Ostatecznie panowie umówili się na konkretny dzień, a Gillan stwierdził, przyznaję, dość optymistycznie i nonszalancko, że sprzęt będzie na nich czekał i po prostu wezmą kogoś z łapanki, bo w końcu w Kingsway Studios było kilka pomieszczeń i wieczorami wciąż przewijali się tam najróżniejsi muzycy. Jak postanowili, tak zrobili. Po przybyciu na miejsce Gilmour z Wrightem zaczęli pracować z Lou Austinem nad ustawieniem brzmienia, a wokalista przeszedł się po całym kompleksie zobaczyć, kogo zastanie. Z rządzeniem losu w tym samym czasie w Kingsway Studios nad swoim drugim albumem solowym, Just a Boy, pracował Leo Sayer. Wokalista akurat brał się za nagrywanie utworu z towarzyszeniem samego pianina, więc reszta towarzyszących mu tego wieczoru muzyków zbierała się już do domu. Basista wprawdzie się już zmył, ale Gillan dopadł perkusistę i zapytał, czy ten nie miałby ochoty wziąć udziału w jeszcze jednej sesji. Zaskoczony bębniarz chwilę się wahał, ale wtedy Ian wyjął asa z rękawa, oznajmiając, że w pomieszczeniu obok czekają David Gilmour i Rick Wright z Pink Floyd. Perkusista nie wydawał się co prawda rażony piorunem na tę wiadomość, ale stwierdził, okej, czemu nie? Po czym zapytał, a macie basistę? No, Gillan przyznał, że nie, ale Pauker stwierdził, dobra, nic nie szkodzi, postara się kogoś załatwić. Wyszedł zadzwonić i jakiś kwadrans później zjawił się w studiu z drugim muzykiem, całkiem do niego podobnym. Jesteście spokrewnieni? Spytał Gillan, a perkusista skinął twierdząco, tak, to mój brat, Pete. I dodał, jestem Mike Giles.
Gilmour i Gillan spojrzeli na siebie wybałoszonymi oczami, po czym wybuchnęli śmiechem. I nie chodziło o to, że nie rozpoznali wcześniej dwóch członków dawnego składu King Crimson, tylko o fakt, że wszechświat najwyraźniej dawał im znać. Ten projekt po prostu musieli nazwać The Gills. Jak muzycy wspominają, atmosfera szybko stała się luźna i niezwykle kreatywna. Oczywiście w pierwszej kolejności przystąpiono do pracy nad numerem, od którego wszystko się zaczęło, a do którego w międzyczasie Gillan napisał tekst, nadając mu tytuł April Fool. Ponieważ muzycy nosili się z poważnym zamiarem wydania go na singlu, zabiegi aranżacyjne zajęły sporo czasu, ale było warto. Ostatecznie powstało 4-minutowe cudeńko, zaczynające się subtelnymi dźwiękami klawiszy i gitary, do których stopniowo dołącza delikatny wokal Gillana. Sekcja wchodzi dopiero w refrenie, gdzie robi się i głośniej, i doprawdy przebojowo, a wokalistę wspierają w chórkach pozostali muzycy, co stanowiło ciekawe novum w porównaniu z jego dotychczasowymi doświadczeniami w Purple'ach. Ponieważ praca nad April Fool okazała się tak przyjemną, a nie co dzień można zgromadzić pod jednym dachem, zwłaszcza studia, tak zacne towarzystwo, muzycy postanowili skorzystać z okazji i grać dalej. W efekcie skończyli sesję, gdy już praktycznie świtało, a Lou Austin zasypiał nad konsoletą. Na szczęście taśmy niestrudzenie rejestrowały efekty ich poczynań. Wraz z opuszczeniem studia magia tej nocy ulotniła się. Panowie uścisnęli sobie dłonie i nigdy więcej się już w takim składzie nie spotkali. Czemu? Jak wspominałem wcześniej, ani Gillan, ani Gilmour nie mieli w planach zamieniać tej przygody w coś długotrwałego. Wkrótce po tej sesji koledzy z Pink Floyd wreszcie się przebudzili, być może pod wpływem Bożej Iskry, która gdzieś tam tej nocy krążyła w powietrzu, i zaczęli pracę nad własnym materiałem. Z kolei Gillan, oprócz dotychczasowych biznesów, zajął się jeszcze trzecim przedsięwzięciem – produkcją motocykli Mantis, wsiąkając w nią tak, że kariera muzyczna wydawała się dawno minionym snem. Oczywiście to nie jest tak, że zapomniano o planach wydania singla z nagraniem April Fool. Utwór przeszedł fazę miksów i masteringu, był w zasadzie gotowy do wytłoczenia, ale jak to często bywa, rozeszło się o kwestie prawne. Gillan był w tym okresie wciąż jeszcze związany z Purple Records, Gilmour z kolei z Harvest i najwyraźniej żadna z wytwórni nie chciała dać tej drugiej praw do wydania potencjalnego przeboju. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a przy słabnącym zainteresowaniu samych muzyków, pochłoniętych już innymi sprawami, cały projekt stopniowo popadł w zapomnienie. Ścieżki Gillana i Gilmoura zeszły się ponownie wiele lat później, podczas nagrywania charytatywnego singla Smoke on the Water w ramach akcji Rock Aid Armenia w 1989. Według wokalisty, wspominając ze śmiechem rozrywkowy weekend w The Springs, Gilmour zapytał również o efekty tamtej sesji i Ian musiał ze wstydem przyznać, że nie ma pojęcia, gdzie mogło się podziewać. Ponieważ Kingsway Studios zostały dużo wcześniej zamknięte, podejrzewał, że taśmy zniszczono lub zaginęły podczas likwidacji. Tymczasem okazuje się, że taśmom nic się nie stało i cały ten czas, a ściślej do października 2025, przeleżały sobie spokojnie w przepastnych czeluściach piwnicy Chesa Watkinsa, który wraz z Lou Atkinsem pełnił rolę inżyniera dźwięku w Kingsway Studios i który zabrał sporą część archiwów, tak na wszelki wypadek, gdy studio kończyło działalność. Wczesną jesienią 2025 Watkins zabrał się za robienie porządków i przeszukiwanie archiwów z nadzieją odnalezienia jakichś białych kruków. W ten sposób trafił na taśmy opisane nazwą The Gills. Słyszał je po raz pierwszy w życiu, ale głos wokalisty nie pozostawiał wątpliwości. Watkins odezwał się do Gillana i opowiedział mu o swym odkryciu. Teraz sprawy potoczyły się już błyskawicznie, a przynajmniej błyskawicznie z perspektywy minionych ponad 50 lat, bo ostatecznie do momentu publikacji minęło jeszcze blisko pół roku. I to publikacji nie samego singla, ale całego albumu, ochrzczonego Beyond the Unknown i wydanego 23 marca 2026. Otóż po uważnym przesłuchaniu archiwalnych taśm Watkins z Gillanem i Lou Atkinsem doszli do wniosku, że tamtej magicznej nocy powstało dużo więcej ciekawego materiału i chociaż nie jest on dopracowany, warto by trafił do szerszego grona odbiorców. Trzeba oddać Ianowi sprawiedliwość. Nie dokonał żadnej samowolki, tylko skontaktował się z Gilmourem, a także z obydwoma braćmi Giles i nadał sprawie tempa dopiero po uzyskaniu ich zgody. Z Rickiem Wrightem niestety skonsultować się już nie mógł, ale podejrzewam, że miałby jego pełne błogosławieństwo. Album nie jest długi, trwa niespełna 35 minut, ale jest to naprawdę muzyczna gratka dla fanów. Oczywiście zaczyna się zapomnianą perełką, czyli wspomnianym już utworem April Fool. I nim też się kończy, bo na płycie umieszczono jeszcze długi,
ponad 18-minutowy jam oparty na tym utworze. Na myśl przychodzi mi Luck and Strange z ostatniej solowej płyty Davida Gilmoura, który też został zamieszczony na niej w podobny sposób, jako skończony utwór i w postaci luźniejszego jamu. A pomiędzy tą klamrą mamy jeszcze 2 utwory instrumentalne i 1 śpiewany. Nie są to kompozycje w pełni ukształtowane, to bardziej wycinki dżemów, jakie sobie wtedy muzycy urządzili. I to dżemów będących poniekąd żartami muzycznymi, ale naprawdę dobrze się tego słucha. Ponoć same tytuły zostały dobrane już na etapie szykowania płyty, natomiast doskonale pokazują źródło tych żartobliwych inspiracji. Utwór z wokalem to Beware of the Man in Black i oczywiście Gillan nawiązuje w improwizowanym na poczekaniu tekście do słynnego faceta w czerni, czyli Richiego Blackmora, który zdaniem wokalisty jest gotów stab you in the back, czyli pchnąć cię w plecy, albo bite your neck, czyli zatopić kły w twojej szyi. Podejrzewam, że z czasem ta niechęć do Richiego zmalała, ale w 1974 Ian zdecydowanie nie darzył gitarzysty sympatią. A muzycznie, no cóż, można powiedzieć, że mamy tu nieomal zaginiony utwór Deep Purple. Peter Giles zapodał ciężki, posuwiście kroczący riff, a Rick Wright dorzucił solo, jakiego nie powstydziłby się z pewnością Jon Lord. Pozostałe 2 numery to ciekawostki instrumentalne. Fripped to przede wszystkim pokręcone rytmicznie popisy Mike'a Gilesa, któremu pozostali starają się dotrzymać kroku. Wychodzi całkiem nieźle. Jeśli chcieli oddać coś z twórczego chaosu, w jakim lubi zanurzać się Robert Fripp, a tytuł raczej nie pozostawia wątpliwości, no to im się udało. Z kolei tytuł The Right Side of the Spoon, czyli właściwa strona łyżki, to oczywiście dowcipne nawiązanie do krążka The Dark Side of the Moon. Natomiast muzycznie to... Teoretycznie jest to dziwny zabieg. Zaczyna się dźwiękami uderzanych o siebie łyżek, potem mamy mnóstwo innych odgłosów typu otwieranie puszek z piwem, skrzypienie drzwi, brzdąkanie naprężonej gumki, darcie kartek. W tle znowu słychać improwizację, z tym, że już spokojniejszą niż w przypadku Fripped. Pojawia się nawet harmonika ustna, na której gra Gillan. Całość kończy jego marudzenie. I've got my spoon, but where's the soup? Czyli mam łyżkę, ale gdzie jest zupa? Po czym następuje brzdęk rozbitego talerza. Dla obeznanych z historią Pink Floyd będzie to dodatkowy żart, ponieważ nawiązano tu do projektu zwanego Household Objects, w którym muzycy próbowali nagrać album za pomocą środków wyrazu innych niż instrumenty, stosując właśnie najróżniejsze przedmioty codziennego użytku. Do tego projektu członkowie Pink Floyd podchodzili co najmniej dwukrotnie, zwłaszcza po wydaniu Dark Side, gdy z jednej strony mierzyli się z brakiem pomysłu na coś, co może przebić sukces poprzedniej płyty, a z drugiej wciąż jeszcze myśleli o dźwiękowych eksperymentach. Ostatecznie z tych prób za dużo nie wyszło, ale fakt, że echa tych poszukiwań powróciły podczas sesji The Gills, pokazuje dobrze, jak bardzo Gilmour i Wright byli w ten projekt zaangażowani, a może raczej jak bardzo byli nim sfrustrowani i potrzebowali go oczyszczająco wykpić. To z pewnością nie jest płyta wybitna, zwłaszcza, że ma w dużym stopniu szkicowy charakter. Dla zagorzałych fanów stanowi jednak świetny dokument tamtych dni, gdy muzycznie praktycznie wszystko było możliwe. I nie trzeba było zaawansowanej technologii, wystarczyły umiejętności i wyobraźnia. W tym duchu utrzymana jest też okładka płyty, nawiązująca mocno do klimatów lat 60. i 70., chociażby do krajobrazów Rogera Deana. Jeśli zatem lubicie takie muzyczne wykopaliska i rockowe artefakty, zachęcam do posłuchania, nie będziecie rozczarowani. A teraz tradycyjnie już dziękuję za Wasz czas i uwagę. Zapraszam do oglądania innych odcinków Muzycznego Subiektywu, a także do komentowania, udostępniania, lajkowania, podbijania i subskrybowania. Dzięki temu mózg cały czas się rozwija. Trochę tych aktywności jest, dlatego tym bardziej dziękuję, gdy komuś chce się w to bawić. Zapraszam również na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś miałby ochotę postawić mi symboliczną kawkę, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl. Linki znajdziecie w opisie odcinka i w opisie kanału. Ponieważ nie ma tam opcji, by odpisywać, korzystając z okazji, pięknie wszystkim darczyńcom dziękuję. Mam nadzieję, że prawdziwa wiosna już za rogiem, a tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niebawem. Dla nieobeznanych z angielskim. April Fool albo April Fools to odpowiednik naszego Prima Aprilis. Jeśli ktoś nie domyślił się od razu, tak, dzisiejszy odcinek to Prima Aprilisowy żart. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i że mimo wszystko dobrze się bawiliście w co by było gdyby.
Nie ukrywam, że większość informacji dzisiaj podanych to fakty. Oczywiście poza samym projektem The Gills. Jeśli ktoś ma ochotę na małe śledztwo, możecie sprawdzić, co było zmyślone, a co jest prawdą. Życzę Wam udanej zabawy i dalszych psikusów.